Szanowni Państwo, pozdrawiam z Krakowa, tu mamy taką świetną ekipę. Tak, właśnie zjedliśmy obiad na tej tablicy. Są takie rzeczy, które będziemy wprowadzać w festiwalu i to wszystko dla Was dopracowujemy. Zobaczcie, gra terenowa, druk, wystrój, recepcja, prezent, nawet prezenty będą, aplikacja i wszystko odbędzie się pod koniec czerwca, ostatni tydzień czerwca i 1 lipca i przede wszystkim chcemy Was zaprosić, bo to będzie merytorycznie, świetnie dopracowany program. Bardzo dużo rozwoju związanego z ciałem, duchem i psychologią i wiemy, jak tu jesteśmy, że nic nie może się równać na polskim rynku z czymś, co my robimy, bo czegoś takiego nie ma. 3 rzeczy na raz, więc zapraszamy Was. Zapraszamy! Wspaniała ekipa. Do zobaczenia. Kiedy się dzieje tak, że są różne wyjazdy, to trudno jest nagrać zaprawę, więc musi się Trudno jest nagrać zaprawę, jak się nie jest systematyczny. Teraz już będę sławna? Tak. Pozdrawiam. Pozdrawiam, jestem Ania. Z Lublina. Jakby co? Panowie, Ania z Lublina, polecam. No to panowie, to nie są żarty. To nie są żarty. Moi drodzy, więc przejdźmy po tym bardzo ciekawym, mam nadzieję, dla Was zapoznaniu zespołu festiwalowego. Mam nadzieję, że się zobaczymy na tym festiwalu. Zabierzcie znajomych, a teraz Ewangelia, która nas poprowadzi w niedzielę w czasie medytowania naszego, to jest Ewangelia Świętego Jana, 14 rozdział, wersety od 1 do 12. Będzie to i medytacja, i mam nadzieję ta zaprawa o sercu Ojca i o tym, że Jezus nie jest najważniejszy. Tekst brzmi tak. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip. Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus. Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeśli zaś nie wierzycie, przynajmniej ze względu na same dzieła wierzcie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, które ja dokonuję, a nawet większych od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Moi drodzy, ten tekst, który właśnie usłyszeliśmy, on jest bardzo ciekawy, zwłaszcza na początku, kiedy jest mowa o tym, że Jezus idzie przygotować miejsce dla nas. I my to interpretujemy często w takim kluczu, że jak Jezus poszedł do nieba, czyli do jakiejś rzeczywistości, która nie jest ziemska i tam gdzieś zbudować w jakimś cudzysłowie ma dla nas miejsce w niebie i tam to przygotować. Natomiast trzeba pamiętać, że Ewangelia Świętego Jana to jest najbardziej symboliczna Ewangelia z tych wszystkich 4, które są. I warto może by popatrzeć trochę na tą Ewangelię w inny sposób. Nie, że Jezus poszedł do innego miejsca, żebyśmy w innym miejscu mieli przestrzeń. Natomiast poszedł... Co charakteryzuje Jezusa w tej Ewangelii w dalszych częściach? Charakteryzuje go niesamowita dynamika i związek między Nim a Ojcem i wszędzie Jezus cały czas podkreśla, że to, co On czyni, zwłaszcza w Ewangelii Świętego Jana to widać, to, co ja czynię, to czynię dlatego, że Ojciec to postanowił. I ja to robię. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. Tam jest ciągłe zespolenie. I
może warto popatrzeć na to, że Jezus poszedł w to cudzysłowie, w miejsce w cudzysłowie, gdzie On przebywa z Ojcem i chce nas do tego zaprosić, żebyśmy my byli w takim samym miejscu jak Jezus, czyli mieli takie same przekonanie o obecności Boga Ojca we mnie, jak miał Jezus. Nie ma takiego fragmentu w Ewangelii, gdzie Jezus mówi: sam z siebie to zrobiłem. Mam moc. Nie? A ja przynajmniej takie mam często myśli, że za pomocą duchowości czy religii to powinienem w sobie jakąś taką moc czy zdolność znaleźć. U Jezusa dzieła wynikały z relacji z Ojcem, a nie ze sprawczości czy zrozumienia świata jakoś głębiej. I do tego, tak ja to czytam w tej Ewangelii, chce nas zaprosić Jezus, żebyśmy my weszli w taką pozycję wewnętrzną. Jestem przekonany, że Bóg Ojciec jest we mnie. I teraz, co jest ważne, żeby to wejść na tą drogę. Nie uprawiać kultu Jezusa. I ja wiem, że chrześcijańska duchowość jest chrystocentryczna, czyli Chrystus jako droga jest pośrednikiem, tak Biblia mówi, że jest jedynym pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem i to jest prawda, ale jest pośrednikiem, czyli jakby Jego celem i zamierzeniem też Boga było to, żeby Jezus nas pośredniczył, czyli doprowadził do czegoś konkretnego. I końcówka Ewangelii mówi o tym, że kto wierzy we mnie i widzi Ojca we mnie, ten dokona większych dzieł, dlatego, że zostanę doprowadzony do tego miejsca. Więc bardzo bym chciał was zaprosić do tego, żebyśmy weszli w tą modlitwę w taki sposób, że ja mam być jak Jezus, w takiej samej relacji z Ojcem, a nie tak patrzeć, jak On miał i próbować naśladować Jezusa. Ja mam być w tej samej pozycji, co Jezus. Mam wejść w jedność z Bogiem, stać się Bogiem trochę. W dobrym znaczeniu tych słów. Dlaczego to jest ważne? Ja kilka osób znam takich, którzy ze środowiska protestanckiego jednak, którzy bardzo mocno mają osadzone to przekonanie, że oni są zakorzenieni w Ojcu. To sprawia, że to są bardzo takie silne osoby w dobrym znaczeniu tego słowa i sprawcze i przede wszystkim nie mają czegoś takiego, co można często obserwować, takie sieroce serce w środku. Ciągle wygłodniałe miłości, ciągle niepewne, ciągle potrzebujące potwierdzenia. To my wszyscy tak mamy. Wszyscy, to nie jest tak, że ja czy ty. To jest jakaś taka plaga w ogóle. Takiego ciągłego braku, który się cały czas czymś próbuje zaspokoić. I ci ludzie, kilka z tych osób mówili o takim przełomie w dorosłym już życiu, że kiedy zaczęli się wsłuchiwać w czasie modlitwy w to, że tak, Ojcze, jesteś ze mną i coś zaskoczyło w pewnym momencie, to te sieroce serce odeszło. I nie chcę tutaj roztaczać jakiejś takiej cudownej teorii, że teraz wszystko minie i nie potrzeba pracować nad sobą, tylko że kierunek w tę stronę myślenia przynosi owoce. I czasami ten przeskok przychodzi wcześniej, czasami później, ale warto wierzyć, że ja mam być w tym samym miejscu, co Jezus był. Ja mam być przekonany o moim zjednoczeniu z Bogiem. I nie, że muszę to zrobić, tylko taka jest prawda. Dopuścić to, że już tak jest i coraz bardziej sobie uświadamiać. I wtedy jeszcze większe rzeczy uczynisz niż Jezus. Do zobaczenia na medytacji w aplikacji Pogłębiarka od rana w niedzielę, na żywo na YouTubie o 21:15 i na Festiwalu Głębi. Koniec czerwca, początek lipca. Do zobaczenia.